Ola, ola, stali nowi widzowie Murciańskiego Szlaku. Dzisiaj, prawie prosto z plaży w Los Nietos, kolejką wąskotorową, zabierzemy Was na spacer po Cartagenie. To portowe miasto o niesamowitej historii i kompaktowych rozmiarach, które koniecznie trzeba odwiedzić, jeśli spędzacie czas na Costa Calida. Zobaczycie, że prawie zawsze coś ciekawego się tutaj dzieje. W portowym mieście, jakim jest Cartagena, nie może zabraknąć oczywiście Muzeum Morskiego, które za chwilę pójdziemy zobaczyć. Jedną z głównych atrakcji Muzeum Morskiego jest ta oto elektryczna łódź podwodna, zbudowana przez Isaaca Perala w roku 1888. To nie przypadek, że powstała właśnie tutaj, bo Cartagena od czasów rzymskich była jednym z najważniejszych portów morskich na Półwyspie Iberyjskim i nadal mieści się tutaj baza łodzi podwodnych hiszpańskiej marynarki wojennej. A teraz zapraszamy Was na prawdziwą podróż w czasie. Wejdziemy do tej XIX-wiecznej kamieniczki, przejdziemy przez ruiny średniowiecznej katedry, żeby dojść do Teatru Rzymskiego z I wieku przed naszą erą. Ta XIII-wieczna katedra służyła mieszkańcom Cartageny aż do czasu bombardowania podczas wojny domowej. Zwiedzając Cartagenę, trzeba się przygotować na częstą zmianę poziomów. Ale ten trening łydek się opłaca, bo Teatr Rzymski największe wrażenie robi właśnie z góry. W czasach swojej świetności kartacheński teatr mógł pomieścić nawet 6000 widzów. I aż trudno sobie wyobrazić, że pozostawał nieodkryty do końca lat 80. XX wieku. Katedra Świętej Marii na razie zostanie trwałą ruiną, przypominającą o okropieństwach wojny, ale Teatr Rzymski wciąż zmienia oblicze, gdyż obecnie trwają prace nad restauracją jego północnego portyku. Wraz z postępującymi pracami archeologicznymi usunięto część późniejszej zabudowy. Z budynku za moimi plecami pozostała jedynie fasada, która wciąż tworzy uliczną pierzeję. Przydomowe ogrody były istotną częścią rzymskich domów w Cartagenie, a ten miejski skwerek przypominał o istnieniu jednego z nich w tym miejscu. W Cartagenie jest taka uliczka, gdzie można suszyć pranie z widokiem na XIII-wieczną katedrę i starożytny amfiteatr.
Karol III uczynił Kartagenę główną bazą marynarki wojennej dla Hiszpanii w XVIII wieku i wzniósł te obwarowania miasta, które teraz noszą jego imię. W ostatnich latach Kartagena stawia coraz bardziej na turystykę, czego dowodem jest ten oto właśnie wycieczkowy z Aurora. Niemal każdego dnia do Kartageny przybywają tego typu okręty, czyniąc to miasto coraz bardziej popularnym. Teatr Rzymski to nie jedyny antyczny obiekt widowiskowy w Kartagenie. Miasto posiadało również amfiteatr, w którym odbywały się walki gladiatorów. Do czasów prawie nam współczesnych obiekt przetrwał jako arena walki byków. A to właśnie to źródło hałasu, które nam przeszkadzało nagrywać. Bo amfiteatr przechodzi teraz renowację i mamy nadzieję, że wkrótce będzie już dostępny dla turystów. Obok amfiteatru znajduje się jeszcze jeden budynek z krwawą historią w tle. Ośmiokątny pawilon sekcyjny z XVIII wieku był częścią szpitala de la Marina. A teraz udamy się na Castillo de la Concepción, na który udamy się tą oto windą. Okej, no i jesteśmy już przy windzie i jak widzicie, cieszy się ona bardzo dużą popularnością. Winda to nie jest atrakcja dla osób z większym lękiem wysokości. Ja na przykład już się trzymam barierki. A na mnie wysokości zupełnie nie robią żadnego wrażenia i ja się czuję swobodnie. No dobra, to co? Kierujemy się w lewo, zgodnie ze wskazaniami tabliczki. Z tego punktu widokowego dobrze też widać kampus Politechniki Kartageńskiej, czyli dawne koszary i dawny szpital de la Marina. Wieża za mną to pozostałości latarni morskiej z czasów arabskich. Później służyła jako wieża ostrzegawcza przed atakami piratów z drugiej strony Morza Śródziemnego. A kogo my tutaj mamy? Ktoś wypuścił pawia. Dumnie paraduje przed nami. To chyba jest pawica, bo nie ma ogona. Albo ma, tylko złożony. No, ornitolożka ze mnie słaba. A ten brodaty dżentelmen na postumencie to Hasdrubal Starszy, kartagiński generał, który ponownie założył to miasto w 229 roku przed naszą erą, nadając mu nazwę
Kart Hadaszt, czyli fenicką nazwę miasta matki Kartaginy. Tym samym rozpoczynając 20-letnie panowanie w tym mieście. A teraz nadeszła pora, żeby na murciańskim szlaku nawilżyć sobie trochę usta. Idziemy do Uva Humiliana napić się trochę lokalnego wina. Słuchajcie, jesteśmy już w La Uva Humiliana. Okej, zdecydowaliśmy się na patatas bravas oraz empanadillas fritas caseras. Oraz weźmiemy również 2 czerwone wina, El Abuelo, czyli dziadek, oraz Mineral, czyli górnik. Aquí está llegando nuestra comida. Vinas. Vale. Muchas gracias. Mi abuelo es para mí. Salud. Zabytki rzymskie można spotkać w Kartagenie na każdym kroku. Ta kolumnada to fragment antycznej ulicy z końca III wieku przed naszą erą. Cardio Salvius i Decumano Maximo krzyżują się w Kartagenie na XIX-wiecznym placyku de la Merced. Na tych błoniach, pod murami uniwersytetu, w trakcie II wojny punickiej, w 209 roku przed naszą erą, stali się Rzymianie i obrońcy Nowej Kartaginy. Wojska rzymskie, dowodzone przez Scypiona Afrykańskiego, po długiej zaciętej bitwie, ostatecznie zdobyły miasto. Chodźcie szybko, bo chyba jeszcze walczą. Walczą co roku w drugiej połowie września, a bitwie towarzyszy tygodniowa fiesta w całym mieście. I zawsze wygrywają Rzymianie. A teraz już, pogodzeni po bitwie, stoją obok siebie w jednym patio Hannibal Barca i Scypion Afrykański. Zastanawiacie się, co robi ten słonik w logo murów miejskich z czasów punickich? Mury punickie to najstarszy zachowany fragment starożytnej Kartageny. Być może gdzieś z tej okolicy w drogę przez Alpy wyruszał Hannibal i jego słynne słonie.
Jeszcze jeden skok w czasie i jesteśmy na ulicach Forum Romanum przy wzgórzu Molinete. W I wieku naszej ery na tarasie punickiej cysterny powstała tutaj świątynia Izis. Została splądrowana w V wieku i prawie całkowicie zniknęła z powierzchni ziemi, kiedy Kartagenę przejęło Bizancjum. Cardo to rzymskie ulice prowadzące z północy na południe. Ta prowadziła z Forum Romanum w okolice Teatru Miejskiego i nosi jeszcze wyraźne ślady kolejn po kołach powozu. Róg obfitości, czyli po śląsku tyta. To stanowisko archeologiczne to prawdziwy rarytas. Rzadko możemy spotkać tak dobrze zachowany starożytny układ pomieszczeń, a nawet dekoracje ścienne. Na rzymskie łaźnie spoglądają XIX-wieczne kamieniczki. Współczesna Kartagena przyciąga mnóstwem barwnych festiwali i ulicznych widowisk. I co? I tak od fiesty do fiesty. Na każdym placyku jest inna impreza. Widać, że całe miasto dzisiaj żyje. Dzisiaj Kartagena obchodzi święto Cruzos de Mayo. Cuando te digan que me paso todavía buscando por el pelo y tu doble tramejita el aire que respira el aliento que da la vida pensando que me estoy muriendo curándote la herida y cuando digo morenamente contigo no ves que me desespero escúchame lo que digo prometo llevarte al cielo si te acercas un poquito con la raja de tu salado con mi recuerdas esta guitarra con la raja de tu falda yo rompí tu cuerda y esta guitarra recuerda con Meridia. Cruzos de Mayo w Kartagenie. Proszę Państwa, bar pod
krzyżem. To już koniec wiosennej edycji murcyjskiego szlaku z Kartageny. To miasto jest nam tak bliskie, że na pewno Was tu jeszcze kiedyś zabierzemy. Tymczasem zachęcamy Was. Przyjedźcie zobaczyć Kartagenę na własne oczy. Muchas gracias.